Witajcie! Zapowietrzony układ paliwowy może skutecznie uniemożliwić Wam uruchomienie silnika i dalszą jazdę. Są różne sposoby poradzenia sobie w takiej sytuacji. Jedne bardziej rozsądne, inne mniej. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja bym się tym zajął. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Silnik może zapowietrzyć się z różnych powodów. Do głowy przychodzą mi trzy podstawowe. Po pierwsze, wymiana filtra paliwa na pewno będzie skutkować tym, że do układu dostanie się sporo powietrza. Druga i zarazem najczęstsza przyczyna to jest uszkodzenie przewodów paliwowych. No i po trzecie, silnik zapowietrzy się, kiedy pozwolimy na całkowite opróżnienie zbiornika paliwa. I to jest przyczyna, na którą mamy bezpośredni wpływ. Czasem główną rolę gra nasza nieuwaga, a czasem po prostu utknięcie w korku ze świecącą rezerwą. To może się zdarzyć, ale nie ma sensu rozpaczać, bo sposób na tego typu problem jest naprawdę prosty. Jakie są objawy zapowietrzonego silnika? Jest jeden podstawowy. Auto nie odpala. Rozrusznik się kręci, ale nie może dojść do zapłonu, bo przez powietrze w układzie paliwo nie może dojść do wtryskiwaczy. Długotrwała próba uruchomienia zapowietrzonego silnika może co najwyżej rozładować akumulatory. Przed rozpoczęciem procesu odpowietrzania najpierw musimy zlokalizować przyczynę problemu i ją usunąć. Jeśli mamy pewność, że przewody paliwowe są sprawne, a główną przyczyną był na przykład wspomniany brak paliwa, to możemy zacząć działać. Najlepszą metodą jest skorzystanie z ręcznej pompki, która jest umiejscowiona na silniku. Żeby się do niej dostać, musimy przechylić kabinę ciągnika. Cały proces podnoszenia i opuszczania kabiny opisałem w jednym z wcześniejszych filmów, do którego zapraszam zainteresowanych. Kabinę mamy w górze. Teraz musimy zlokalizować ręczną pompkę paliwa. Ona znajduje się tutaj i żeby z niej skorzystać, należy wykręcić jej popychacz właśnie w ten sposób. No i pompujemy. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Żeby silnik odpalił, trzeba się trochę napracować. Cały proces możemy zakończyć dopiero wtedy, kiedy napotkamy na wyraźny opór podczas pompowania. Wtedy należy jeszcze zrobić kilka dodatkowych ruchów. To pozwoli nam upewnić się, że po opuszczeniu kabiny ciągnik odpali. Lepiej zrobić kilka ruchów więcej, niż podnosić i opuszczać jeszcze raz kabinę. Tyle powinno wystarczyć. Teraz wkręcamy popychacz z powrotem na miejsce. I opuszczamy kabinę. Spróbujmy uruchomić silnik. OK, wszystko działa tak jak powinno. Jeśli silnik pracuje równo, oznacza to, że paliwo dotarło tam, gdzie powinno. W tym miejscu muszę dodać, że w starszych ciągnikach ten rodzaj pompki skutecznie odpowietrzał silnik. W nowych modelach, z uwagi na różnice w budowie niektórych elementów silnika, ten sposób pozbycia się powietrza w układzie czasami okazuje się nieskuteczny. Jest jednak pewna metoda, którą wypróbowałem w trakcie mojej pracy na serwisie. Trzeba spróbować włączyć silnik podczas pompowania. Niektóre marki ciągników siodłowych umożliwiają zapłon z poziomu silnika. Tak jest na przykład w Iveco. Ale my takiej możliwości nie mamy, więc musimy poprosić kogoś o pomoc. I teraz tak. Jedna osoba musi pompować, a druga powinna w tym samym czasie spróbować przekręcić stacyjkę. Ale uwaga, przy podniesionej kabinie jest to niebezpieczne. Musicie uważać przy otwieraniu drzwi, bo mogą wyłamać zawiasy, a nawet Was uderzyć. No i trzeba pamiętać, że silnik powinien być na luzie i powinien mieć zaciągnięty hamulec ręczny. Z wykorzystaniem tego sposobu zapowietrzony silnik powinien odpalić. Na koniec kilka słów o innych metodach odpalenia zapowietrzonego silnika, których raczej nie rekomenduję.
Niektórzy powiedzą Wam, że możecie to zrobić przykładowo za pomocą samostartów wykonanych na bazie eteru i propan-butanu, albo nawet preparatów do czyszczenia plastików. Wtryskuje się taki środek do układu dolotowego, na przykład w miejsce filtra powietrza i próbuje uruchomić silnik. To fakt, że ta metoda ma szansę zadziałać, ale ja jednak zarezerwowałbym ją do wyjątkowo beznadziejnych sytuacji. Samostarty są łatwopalne, dlatego mogą one przykładowo samoczynnie zapalić się podczas wtryskiwania i eksplodować pod maską. Do tego są trujące. Poza tym nie można nazwać takich metod podręcznikowym rozwiązaniem problemu. Ogólnie ich nie polecam. Lepiej skorzystać z rozwiązań wcześniej opisanych z pompką ręczną. To by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.